Witamy z pięknej, słonecznej Anglii. Jesteśmy na parkingu Sea on the View w miejscowości Mablethorpe. Tak, taka piękna miejscowość. To jest nasza taka tajemna miejscowość. Ja Wam zaraz pokażę, jak ona wygląda, jeśli chodzi o plażę. Mamy sprzęt, mamy pikniki, mamy jedzenie, mamy torby, słuchajcie. Mamy 17 stopni, a może 18 nawet, nie popatrzyliśmy. Co jest pięknego w tej miejscowości? Poza tym, że jest blisko domu, bo około łącznie 2 godzin, to jeszcze zobaczcie. Morze, jak zwykle w Anglii, kilometry od brzegu. Tu idzie nasz tragarz. Ale słuchajcie, ja Wam powiem, dlaczego to miejsce jest takie urokliwe, bo tu jest piasek. Tu jest normalny piasek. To jest plaża, która ma piękny piasek. I to jest urok tej plaży. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Zobaczcie, jak ona jest duża. W zależności od tego, gdzie sobie zaparkujecie, tam dalej macie miejscowość, która jest bardzo duża. Tam są jakieś tam kawiarenki, jakieś wesołe miasteczko takie małe. Także jest tam co robić. A tutaj mamy po prostu piękną plażę. Jest tutaj, o taka uwaga, jest możliwość tutaj bycia z psem. Także to jest mega super. No i my idziemy właśnie gdzieś sobie tutaj rozbić się. Nie liczymy na to, że to może będzie blisko nas, ale to jest najmniej istotne. Najważniejsze jest spędzić dzień na plaży. Oczywiście dzisiaj z nami jest nasz pies, podróżnik. Już się nie może doczekać. No i już buty zdjęte, słuchajcie. Można sobie pochodzić po piasku. Tutaj jest zaznaczone, jak morze było blisko. Bo wiadomo, w Anglii są odpływy i przypływy, więc to jest też taki plus i minus, no bo zobaczcie teraz, jak daleko jest do tego morza. Ale z drugiej strony, no za to mamy piękną plażę, tak? Także tradycyjnie polska rodzina nad morzem, z torbami, z jedzeniem. Nie, no, są tutaj oczywiście restauracje, są tutaj jakieś fish and chips, no są różne opcje. No ale to wiecie, no ja już tutaj trochę jeżdżę i wiem, że nic tam dla mnie nie ma. Więc ewentualnie jakiegoś kręconesa, jak to mój małżonek mówi. Także zobaczcie, trochę ludzi jest pięknie, bo jest piękna niedziela. Także trochę ludzi miało też pomysł przyjechania na plażę. Pies szczęśliwy, zobaczcie, tutaj dla bardziej leniwych. No nie leniwych, przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. Taka fajna atrakcja traktorkiem po plaży. Coś super. A my idziemy w stronę morza. Zobaczymy, jak nam się uda zamoczyć stopki. Pięknie, słuchajcie, jest tak piękna pogoda. Tak myśleliśmy, żeby przyjechać w sobotę, ale zobaczyłam na różnicę aż 5 stopni. No to jest duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Także gorąco, jak widzicie, gorąco Wam polecamy to miejsce. Nie mówię, plaża jest olbrzymia, zobaczcie. My siedzimy tu, a zobaczcie, ile my mamy miejsca dookoła. Naprawdę. No i mówię, plusik jest taki, że można tutaj z psem. Także to jest naprawdę informacja dla tych wszystkich, którzy pieski posiadają. Doszłam do morza. Zobaczcie, jaki to jest naprawdę kawałek drogi. Nie chcę się tak odwracać mocniej, bo wtedy nie będziecie słyszeć tego pięknego szumu morza, bo wiatr powieje, ale ta różnica, jeśli chodzi o brzeg morza, a plażę, jest naprawdę kolosalna. Tutaj jak są osoby, które nie wiedzą, jak są odpływy i przypływy tutaj w Anglii, z każdej strony, to nie ma znaczenia, gdzie byście nie byli, to wszędzie tak jest. Tutaj akurat jest to bardzo charakterystyczne. To słuchajcie, to nie tak, że się rozbijecie, wiecie, 3-4 metry od brzegu morza, bo po prostu ono się zacznie cofać, ale później będzie wracało i to w takim dosyć szybkim tempie. Także to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jak jesteście z dziećmi, no i gdzieś tam pozwolicie im przyjść, żeby się pobawiły przy morzu, a Wy będziecie gdzieś dalej, to naprawdę to morze cofa się szybko, ale też i wraca bardzo szybko. No tak jak widzicie, ono jest takie tutaj, takie se. O, takie se. Ale pies jest szczęśliwy. My tutaj bardziej dzisiaj wyjazd pod pieska, więc myślę, że fajnie. To Wam jeszcze pokażę, jak się idzie i jest ten odpływ. To tak zawsze fajnie jest ułożone
ta woda jak odchodzi, ten piasek jeszcze z tą wodą. Także to jest, czasami są takie fajne przejścia. Ta woda jest tutaj taka cieplejsza. Mówię, no wiecie, no są plaże piękne i piękniejsze, ale ta jest naprawdę o tyle ciekawa, że ona jest po prostu piaskowa. Nie ma tu kamyków i to jest jej duży plus. I naprawdę ona jest bardzo duża, że tutaj nawet w takim okresie bardzo, bardzo wakacyjnym, ciepłym znajdziecie po prostu dla siebie miejsce. Także gorąco Wam polecamy, a później Wam pokażę, o, zobaczcie jaką piękną muszelkę znalazłam jeszcze. Można przepłukać, śliczna muszelka. Także później Wam jeszcze pokażę, może nam się uda pójść tam dalej. Nie wiem, czy dobrze słychać, ale to jeszcze skorzystam z okazji i pokażę Wam ten piękny piasek. Naprawdę, piasek jest tutaj cudny. Jest cudny, jest taki delikatny, jest taki jak nad naszym polskim morzem. I to wyjątkowo kilka tylko tutaj plaż taki piasek ma. Także na pewno ta miejscowość należy do tych, co taki piaseczek właśnie czyściutki, ładniutki mają. No i poza tym, mówię, tutaj zaraz za tymi wydmami mamy parking. Mam nadzieję, że Was zachęciłam, żeby ruszyć i przyjechać. Kiedyś nawet słyszałam, nie wiem, czy to jest prawda, dajcie znać w komentarzu, że nieważne z jakiego miejsca gdzieś w środku Anglii by się mieszkało, to wszędzie jest podobna odległość w każdą stronę nad morze, czy 100 mil, czy 80, czy 120, tak do 2 godzin można w każdym razie dojechać. Jak mieszkacie gdzieś koło Londynu, no to w ogóle macie dużo opcji. Jak mieszkacie w środkowej Anglii, tak jak my, no to najbliższą opcją dla nas jest właśnie tutaj okolice Skegness, ale no ja nie ukrywam, że to nie są moje ulubione tereny, ale dzisiaj akurat się tak złożyło, że nam tutaj bardzo pasowało przyjechać. Zobaczcie, słońce jak wychodzi, jest po prostu cudownie. Zaraz idziemy się przebrać w kostiumy. Może uda nam się chwilkę tego słoneczka również tutaj podłapać. No oczywiście dla mnie najpiękniejsze plaże są w okolicach Cornwalli. No to jest oczywiste. Ale tak samo bardzo lubię plaże w Walii. Tak, bardzo lubię plaże w Walii, mam tam takie swoje ulubione, ale tam są plaże kamieniste. Mi to nie przeszkadza absolutnie, ale no dzieciakom nie zawsze to pasuje. Tutaj tylko jedyny minus to znaczy mnie już to denerwuje. Jak już ten traktorek widzę w ciągu 15 minut drugi raz. No, ale ogólnie jest ładnie. Zobaczcie, tak wyszło słoneczko, tak wcześniej jak nagrywałam, to aż tak nie było widać. Nie wiem, dlaczego ta woda jest taka, no taka troszkę brudna się wydaje. Jest ciepła, tak, jest ciepła. Chodzimy tutaj sobie, moczymy nogi, jest naprawdę ciepła, ale no mówię, to nie są takie warunki, jak my lubimy. Także fajnie jest poplażować, ale niekoniecznie się kąpać, prawda? Dobra, słuchajcie, jak się nie ma łopatki i wiaderka, to się kopie rękoma. I co my tu mamy? To jest... McLaren Senna Formuła 1. Słyszeliście? McLaren Senna Formuła 1. Można? Można. A co zrobił pies? Pies sobie wykopał dziurę i się położył tu. Przy moich białych spodniach. Super. Słuchajcie, mamy godzinę 16. Pan tutaj składa już traktorkiem, chyba przejeżdża ostatni raz, bo już podskładał te znaki, gdzie można wsiadać. Nie wiem, ile taka przyjemność kosztuje. Nie widzieliśmy, może jak dalej pójdziemy na spacer, to się okaże. Tutaj chłopaki grają. Musimy na chwilę pieska przytrzymać, ale słuchajcie, teraz to jest radocha. Pies ma po prostu przestrzeń tak niesamowitą. Morze jest coraz bliżej, tak jak widzicie. Także i zrobiło się bardziej czyste. Tylko te pieski przejdą, to Wam pokażę, bo jest naprawdę tak jakby po prostu
oczyściło się troszkę i te fale nawet takie widzicie białe są, ona już coraz bliżej morza, więc ona swobodnie sobie chce pobiec. Także naprawdę super Wam polecam, bo teraz ma być piękny cały tydzień. Ja ten filmik, mówię, zmontuję i dam go na pewno bardzo szybko, tak żebyście mogli sobie zaplanować kolejny weekend, zwłaszcza, że jest bank holiday, poniedziałek. My mamy co prawda trochę inne plany, więc zobaczymy. Zobaczcie, woda, mówię, no nie jest taka piękna, przezroczysta, ale tutaj ludzie się kąpią. Tutaj zaraz Wam pokażę, tak samo, no oczywiście dla psa to nie ma różnicy. Pokażę Wam, tutaj również już się przygotowują napady za moimi plecami, ale jak się odwrócę, to bardzo wieje, a jak przyłączam mikrofon, no to tak naprawdę nie możecie słuchać ani tego odgłosu morza, ani po prostu dookoła, co się dzieje. Także mikrofon ma swoje plusy i swoje minusy. I tak jak widzicie, mówię, już mamy godzinę koło 4, także jest tutaj coraz ciekawiej, bo mówię, idzie przypływ i za chwileczkę z tej plaży będzie po prostu ubywać. Także to jest jeden plus, a teraz Wam pokażę z drugiej strony właśnie, jak się przygotowują napady i my też za chwileczkę będziemy składać nasze rzeczy, zostawimy je w aucie i pójdziemy sobie właśnie w stronę miasta na kręconecy. Też widzę już Wesołe Miasteczko. To jest takie malutkie Wesołe Miasteczko, bo Fantasy Island jest troszeczkę dalej, ono jest bliżej Skegness. Też fajne miejsce, ale już tam jest tak głośniej i tej plaży jest mniej. Przynajmniej tak jak bywaliśmy, to naprawdę ciekawe miejsce, tam trzeba w innym miejscu zaparkować, ale ja uważam, że jeżeli macie tylko możliwość przejechania na kilka godzin, czyli taki wypad jednodniowy, to dlatego Wam polecam tą miejscówkę. Jest oczywiście ta miejscówka jeszcze ciekawa przy North Observatory. To jest takie miejsce, które byliśmy zimą i możecie ten filmik znaleźć. Ja zresztą tutaj zostawię linka do tego filmiku. Też jest bardzo, bardzo fajnie, też jest duża plaża. No i atrakcją taką, że to miejsce, które tam jest kawiarnią, taką restauracją, więc można sobie zjeść. Parkingi też są tam no ciekawe w sensie takim, że jest ich więcej niż jeden czy dwa, więc tam miejsce sobie spokojnie też znajdziecie. No to widzicie, akurat to morze wyrzuciło taką pianę. Ale ludzie się kąpią, no kąpią się. Ja wchodzę też tak stopami, bo tak mówię, mnie nie zachęca ta woda, żeby tam gdzieś wejść głębiej, ale jest generalnie bardzo ładnie, także mówię, zbliża się majówka, tutaj ten weekend majowy, gdzie mamy poniedziałek wolny, bank holiday, także trzymać kciuki, że pogoda nam w Anglii dopisze i będziemy mogli fajnie spędzić ten czas. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy chcecie jakieś inne informacje o pobliskich plażach, bo my tutaj mówię, bywaliśmy w kilku miejscach, ale ja Wam dzisiaj mówię, pokazuję to, co uważam za taką perełkę. To, co odkryliśmy tak naprawdę zaraz po przyjeździe do Anglii, to znaczy pierwsza wizyta to była Skegness, może jakiś tyłem, bo wtedy nie wieje. Także Skegness, no mówię, jeżeli lubicie, no to oczywiście nic mi do tego, ale naprawdę wzdłuż całego tego wybrzeża, wzdłuż Morza Północnego naprawdę jest kilka fajnych miejscówek. Ja już nie mówię, żeby pojechać tam wyżej, w stronę Whitby, czy jeszcze tam wyżej, to tam jest w ogóle już przepięknie, tak? I naprawdę tam są takie miejscówki klimatyczne, no uwielbiam tamte miejsca, ale to już jest podróż od nas taka 3-3,5 godziny. Chcieliśmy na chwilę na parking zostawić swoje rzeczy i tutaj Wam pokażę, jest taka kawiarenka i ona też jest oznaczona na mapie i teraz idziemy sobie w stronę miasteczka, także zaraz Wam pokażę, co tam ciekawego się skrywa. Teraz widzimy takie super śmieszne wejście, bo ono jest zasypane, ale jest za to, zobaczcie, jakie malownicze, trochę wieje. Zobaczcie, jak już blisko jest tak samo morze. Ja tam zejdę oczywiście na dół, bo będziemy szli plażą, ale zaczęło naprawdę wiać, jak morze jest coraz bliżej i tej plaży jest coraz mniej. Także pozwólcie, że nagram, ale będziecie musieli tutaj oglądać przy muzyce,
bo inaczej po prostu no nie da rady. Nie da rady. Ja muszę trzymać kapelusz, bo mi wieje. Także coraz bliżej morza i plaży jest coraz mniej. O właśnie, mój latający kapelusz ucieka. Pokaż muszelkę, masz taką ładną? O. Właśnie, takie bajki. Romeo i Julia, tak. Ale zobaczcie, tu jest takie tajemne przejście. Tak jak lubimy. A my idziemy tutaj wzdłuż. Tam. O, jesteśmy, zobaczcie, jak pięknie to wyglądało kiedyś. Statek zatopiony. Ale pewnie już został wyłowiony. Na pewno. Generalnie jest bardzo fajnie, tylko już jesteśmy na tej takiej plaży, gdzie nie można z pieskami. Chyba mamy chiliosy czy kręconesy. Tu się już zaczyna taki deptak, gdzie są sklepiki i wesołe miasteczko. Zobaczcie, Oreo 2,90, marshmallow 2,90, ice frappe, ice coffee latte. Co chcecie? Zobaczcie, jaka radość. Mam gluten free wafelka. Super. Mega się cieszę. A tu są całe lody do wyboru, do koloru. No powiem Wam, że wygląda fajnie, wygląda czysto, to jest najważniejsze. Jest mój lodzik wafelku bezglutenowym. Pani go osobno rozpakowywała. Teraz co mamy? Tak, tata zapłacił. Teraz mamy 2 king size i jeszcze jeden. Naprawdę, słuchajcie, posmakowałam loda. Jest naprawdę bardzo kremowy, bardzo smaczny. Także gorąco Wam polecamy. Oznaczę Wam dziewczyny, bo one też są, widzę, na Instagramie. No ale nie trzeba, bo ich tutaj jest bardzo dużo. Najważniejsze, że wygląda to wszystko ładnie, czysto. To jest zawsze taki duży plus. A Ty masz jaki? Tutaj widzicie, ogólnie jest dużo. Tak, tak, w ogóle widzę, że to jest właśnie dużo, wiecie, takich fajnych tych, ale wszystko naprawdę wygląda tak czyściutko. Nie jest takie, wiecie, byle jakie, jak się zdarza nad morzem, także duży plus, nawet taka biorynka. Wszystkie mają, patrzcie, Food Hygiene 5, no to jest nieźle, prawda? To zobaczcie, jeszcze wesołe miasteczko z drugiej strony, skończyliśmy jeść pyszne lody. Naprawdę gorąco Wam polecam. No takie nie za dużo, ale naprawdę mi się bardzo podoba to, że tu wszystkie te kawiarenki wzdłuż są takie czyściutkie, takie ładniutkie. Aż chce się coś kupić w nich. Jesteśmy przy kibelkach, ale trzeba zapłacić 40 pi. No dobra, to nie chodzi o to, że nie chcemy płacić tyle, tylko nie, już idziemy, tylko żebyście widzieli, można kartą albo można... Dobra, zostawiamy toalety, mogłyby być troszeczkę w lepszym stanie, zwłaszcza, że są płatne. A my idziemy dalej, chcę Wam pokazać dalej tą miejscowość, chociaż ona za chwileczkę się skończy już tutaj, tam dalej będą same karawany, ale i tak jeszcze spokojnie możemy się tutaj kawałeczek przejść. Dobra, słuchajcie, tamtą część musicie sobie zobaczyć sami, bo my już tam nie idziemy. Oni chcą przejść przez miasteczko, zobaczyć, co tam jeszcze w środku jest. A poza tym zaczęło tak wiać mocniej i jest chłodniej po prostu. Także jeszcze tutaj chwilkę pochodzimy. Zobaczymy, co jest.
wesołe miasteczko, ale wszystko zamykają. Ale zobaczcie, 3 funty, nieźle. Nic, wejdziemy teraz tutaj na taką część, wychodzisz? Miastową. To jest taki malutki deptaczek. Zaraz Wam pokażę. Ale tak naprawdę to jest taka bardzo typowa miejscowość, jak każda inna nad morzem. My zawsze się zatrzymywaliśmy na tym tutaj właśnie carparku. A tu już mamy wejście do morza, także jedna ulica. Oczywiście pełno salonów gier, bo jakby inaczej. Dlatego to są plusy i minusy, jeśli chodzi o takie właśnie angielskie wybrzeże. Ale w Walii, powiem Wam, na przykład w Walii się nie spotkaliśmy. W Walii nie było w ogóle takiej, no nie, takiej, gdzie się gra i tak dalej. No właśnie, w Walii tego nie ma i to nam się właśnie podoba. Że tam jest tak bardziej dziko. Chyba że byliśmy akurat w takich miejscowościach, tak. A zobaczcie, tutaj cały dzień parkingu. 3 funty, a my płacimy 5. Także troszkę taniej. Troszkę taniej, ale od 20 jest zamykane. No ale nie oszukujmy się, jest w tej chwili tak chwilę po 17 i my też się pomału będziemy zbierać. 2 godziny prawie jest drogi do domu, ale też jesteśmy, powiem Wam szczerze, zmęczeni tym tutaj pobytem. Tu jeszcze Wam pokażę, bo taki jest fajny deptak. Można sobie dojść jeszcze deptakiem do tego miejsca, w którym my staliśmy. Zobaczcie. Widzę, że też taka knajpka oblegana, więc może jest dobra, ale my dzisiaj absolutnie nie mamy ochoty na rybę. Przyjedliśmy się rybą ostatnio i tak jakoś nie fajnie, ale tutaj gokardy, ile mówisz, że ile kosztowało? Około 25 funtów, tak? No, ale tutaj dla miłośników tak, młody człowiek żałuje, że nie posłuchał taty i nie wziął hulajnogi, a mówiliśmy mu, że ostatnio jak jeździmy nad morze, to coraz więcej skateparków przy morzu powstaje, także może sobie zaliczyć, ale bez hulajnogi. Trudno. Tu jest jeszcze kolejny parking. Wcale nie musicie jechać tam, gdzie my przyjechaliśmy. Zobaczcie, tutaj w tej miejscowości jest po prostu dużo miejsca. Można bez hulajnogi. Tak, oni szaleją na skateparku. Ja tutaj jeszcze Wam chcę pokazać. Tutaj właśnie można sobie przejść tą ścieżką. My sobie na pewno tam pójdziemy. A tutaj jesteśmy nad samymi tymi domkami. No i powiem Wam, że ogólnie uważam, że wypad taki jednodniowy blisko gdzieś nad morze jest super, super spędzanym czasem. Dzieciaki mówią, że naprawdę było bardzo fajnie, bardzo miło. Zobaczcie, jak teraz ta plaża jest dużo, dużo mniejsza, ale i tak jest spora, więc spokojnie można nawet na taki wieczorny spacer przyjechać. Dlaczego ja nie lubię, od razu Wam powiem, tej strony morza? No bo tu nie ma zachodów słońca, po prostu. Na zachody słońca jeździ się od strony, tak jak jest Liverpool, od strony Walii, wtedy są piękne zachody słońca. Oczywiście można niżej, tak jak Korwalia, ale tam już jest wyprawa taka około 5-godzinna, dla nas przynajmniej. Jak ktoś mieszka tam blisko, to ma dużo, dużo szczęścia, jeżeli lubi jeszcze tym bardziej spędzać czas nad morzem. Ja oczywiście mogłabym mieszkać nad morzem cały czas i tak naprawdę tylko wybrać miejsce, w którym chciałoby się spędzać ten czas. Tutaj my sobie, mówię, przejdziemy sobie już tą ścieżką, raczej nie będziemy wracać plażą. Dlatego chciałabym Wam serdecznie podziękować. Jeżeli byliście z nami, jeżeli się wybieracie na ten weekend majowy teraz, który u nas tutaj w UK będzie, to dajcie znać, gdzie się wybieracie. Może jakieś ciekawe miejsca nas też zainspirują. Może zobaczymy, gdzie się wybrać. Jakieś tam wstępne plany mamy, ale to jeszcze musimy zweryfikować z pogodą. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Oczywiście serdecznie Was zapraszam do polubienia naszych wszystkich filmików. Jeżeli jakiś pominęliście, to są poukładane w playlisty. Można zobaczyć Ateny osobno, można zobaczyć Peak District, można zobaczyć jakieś inne, Santorini na przykład też jest osobną playlistą. Także serdecznie Was zapraszam do polubienia, zostawienia kciuka, jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, to oczywiście dajcie nam komentarz, zostawcie komentarz. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę postawić nam, może nie kawę, a lody, no to serdecznie Was zapraszam również. Można sobie zatrzymać filmik na końcu i zeskanować kod. A my widzimy się chyba już z jakiegoś kolejnego miejsca.
Do zobaczenia. Pozdrawiam Was gorąco.